Witam, Mietku, dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. My się znamy już od dawna, znamy się z kręgów buddyjskich, z Sanghi Zen, z Sanghi Kaplot. To chodziliśmy na zajęcia do Falenicy, raczej chodziliśmy do grupy, którą prowadził w Warszawie na Starym Mieście Jacek Dobrowolski. Dużo czasu od tego minęło, chyba już prawie 40 lat. Dokładnie. Tak. To... Ja może na samym początku dam takie małe ogłoszenie czy zeznanie. Nie jestem żadnym autorytetem, nie jestem żadnym nauczycielem i nie chcę, żeby ktokolwiek traktował mnie jako formę autorytetu, jako że ja sam prawie jako od dziecka odrzuciłem wszystkie autorytety. Zrozumiałem Jiddu Krishnamurti, w momencie, kiedy odrzuciłem go jako autorytet, a zacząłem traktować poważnie to, co on mówi, a więc zaczynamy traktować kogoś poważnie, kiedy wykopujemy go z cokołu autorytetu i ta różnica między mną a nauczycielem znika, pozostaje czyste zrozumienie. I w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest moje takie pierwsze ogłoszenie. Nie jestem żadnym autorytetem, nie zamierzam nim być, nie mam żadnych uprawnień, ani z dziedziny psychologii, ani z dziedziny jakiejkolwiek. Jeżeli o czymkolwiek będziemy mówili, to będziemy mówili o rzeczywistości, a więc przyglądali się na przykład rzeczywistości strachu, realności. Nie będziemy tworzyć teorii, dlatego że wszystkie teorie, wszystkie domysły są błędne w swoim założeniu. Rzeczywistość jest najlepszą odpowiedzią i rzeczywistością jest to, że jesteśmy świadomi, że posiadamy umysł, posiadamy ciało, jesteśmy tego świadomi, jesteśmy tu i teraz i to jest oczywiste. To nie podlega specjalnej analizie czy dyskusji, bo rzeczy oczywiste nie muszą być analizowane. Druga rzecz jest, jeżeli ty, widzu, czy ty, Mario, jesteś świadoma, a jesteś, tak? To zdaj sobie sprawę z tego, że ta świadomość, ten umysł, ten mózg, to wszystko, czym w tej chwili jesteśmy i operujemy, przynależy do całej ludzkości, do całego rodzaju człowieka. Nie jest naszą prywatną własnością. Nie możemy sobie tego przywłaszczyć, powiedzieć moja świadomość, mój czas i tak dalej. Wszelka separacja będzie zawsze tworzyła konflikty. Wszelka ocena będzie tworzyła konflikty. Dlatego jeżeli odseparujemy się od nauczyciela i postawimy go na cokole, nigdy w życiu nie nastąpi zrozumienie. Świadomość jest czymś oczywistym. Jestem świadomy, prawda? Jest wielu nauczycieli, tak zwanych duchowych. Jest cały przemysł oświecenia. Ja też również nie twierdzę, że jestem osobą oświeconą, że uzyskałem jakieś niesamowite właściwości, wręcz przeciwnie. Jestem absolutnie normalną, zwykłą osobą, zwykłym człowiekiem. To, co chciałbym powiedzieć, to, co jak gdyby zrozumiałem i to, co sam przepracowałem, tak, to było bardzo ciekawe, co mówiłeś o tym, jak sobie radzić ze strachem. Tak, strach jest zwykłym schematem, który możemy zaobserwować w sobie. Szczególnie jeśli zobaczymy, że umysł ludzki, świadomość człowieka, szczególnie biorąc pod uwagę to, że posiadamy ego, odseparowane ja,
to odseparowane ja ma możliwość nagrywania. Tak jak możemy nagrywać teraz na Zoomie na przykład, to ludzki umysł ma również możliwość nagrywania. Czemu to służy? Czy jest to potrzebne? Nie, to jest absolutnie niepotrzebne. Ale ego z punktu widzenia bezpieczeństwa nagrywa. Nagrywa rzeczy po to, żeby zabezpieczyć się przed przyszłymi wydarzeniami. W związku z tym strach, lęk, wszystkie rzeczy, które negatywne, które spowodowały w nas pewien stan głębokiego strachu, paraliżu, potwornego cierpienia, zostały nagrane i są u nas w pamięci, są przechowywane. Proces powstawania strachu jest bardzo prosty i schematyczny. Otóż nasze ja, nasze ego, nasze odseparowane ja powoduje, że w momencie, kiedy odczuwamy strach, cofamy się do przeszłości, gdzie zapisane są te wszystkie lęki i strachy, przenosimy je do czasu teraźniejszego, do tego żywego now, teraz i modulujemy je, modyfikujemy je, a następnie w formie obrazu przenosimy do przyszłości, co ewentualnie wyniknie, jaki będzie wynik tego, czego się boimy. I ten proces jest bardzo schematyczny. Tworzy czas, ruch. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ruch, separacja. Wszystko, co jest związane z ruchem i z separacją, tworzy konflikt. Jeżeli ja postawię sobie swojego nauczyciela na cokole autorytetu, załóżmy, powstaje konflikt między mną a moim nauczycielem, ponieważ jest przestrzeń, jest dwoistość. Nie potrafię go zrozumieć, dlatego że z powodu właśnie konfliktu, z powodu dwoistości. Co zrobić, żeby zrozumieć nauczyciela? Co zrobić, żeby zrozumieć strach? Zlikwidować przestrzeń. Jeżeli słyszysz mądrego człowieka, takim jakim chociażby był Jiddu Krishnamurti, jest nim nadal, bo czerpiemy od niego ogromną wiedzę, to musimy zlikwidować tą przestrzeń między sobą a nauczycielem. A żeby spotkać się z nauczycielem w zrozumieniu, żeby zrozumieć strach, trzeba zrozumieć ten schemat. Przeszłość, pamięć, ruch do teraźniejszości, modyfikacja, tworzenie obrazu, który przenosi się do przyszłości, co ewentualnie wyniknie. A więc mamy pewnego rodzaju ideologię strachu, obraz strachu. W jaki sposób to przetrwać, przerwać? W jaki sposób pozbyć się strachu w ogóle, całkowicie, natychmiast i na zawsze? Jest to możliwe. Człowiek może zostać uleczony, ludzkość może zostać uleczona, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potraktujemy ją holistycznie. W języku angielskim whole znaczy cały, nie dziura, całość. Czyli możemy uzdrowić człowieka tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potraktujemy go całościowo. Możemy uzdrowić siebie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potraktujemy się całościowo. Całość może istnieć tylko tu i teraz. A więc
zmiana czy jakiekolwiek uzdrowienie może nastąpić tu i teraz. Jest pewien rodzaj świadomości, czy pewien rodzaj postrzegania, który ja nazywam postrzeganiem kryzysowym. W sytuacjach kryzysowych zgubimy pieniądze, klucze, dostaliśmy niepokojący telefon, tracimy pracę lub coś podobnego. Nasz umysł staje w pewnym specyficznym stanie kryzysu. Jest to specyficzne skupienie umysłu na tu i teraz, w pewnej takiej zjednoczeniu. Kiedy teraz przypomnimy sobie ten stan kryzysu, ten stan umysłu, który jest całkowity, który skupia nas w jednym momencie, który jednoczy wszystkie nasze wysiłki. Tak jak powiedziałem, ludzkość może być tylko i wyłącznie uleczona, człowiek może być uleczony tylko wtedy, kiedy jest zjednoczony. Co najważniejsze, ten stan umysłu, czy stan uwagi, alertu, kryzysu, konieczności, nie może mieć motywu. Motyw nadaje kierunek, nie może mieć kierunku. A więc w tym stanie, który nie ma kierunku, w którym nie ma motywu, kiedy strach przenosi się do teraźniejszości, oglądamy strach, nasz strach, nie czyjś, nasz strach. Oglądamy go jako coś niezwykle cenną, jakiś niezwykły obraz, z taką totalnością uwagi bez motywacji, zlikwidowania strachu. Kiedy oglądamy ten strach, ten lęk, on zaczyna wzrastać, zaczyna rozkwitać do pewnego momentu, a potem rozsypuje się. Na zawsze. Ten schemat, co warto powiedzieć, samo słowo strach, lęk powoduje lęk. Lęk, słowo lęk sam w sobie nie funkcjonuje bez tego słowa. A więc, kiedy przeżywamy strach, lęk, obawy, pojawia się to słowo, prawda? W momencie, kiedy nie ma tego słowa, strach sam w sobie przestaje istnieć. Nie ma go. Oczywiście strach wywołuje sensacje w ciele, wywołuje wrażenia. Również możemy skierować naszą taką totalną, kryzysową uwagę, nieukierunkowaną w kierunku naszych sensacji. Świadomość ma ogromne lecznicze działanie. Gdziekolwiek byśmy ją nie skupili, zaczyna leczyć nas, zaczyna nas uzdrawiać, zaczynamy rozumieć. I jeśli opowiem komuś żart, dowcip, tak jak tobie opowiadałem ostatnio, to skończyłem opowiadanie dowcipu i minął pewien czas, bardzo krótki, i wybuchnęła śmiechem. Co stało się w przeciągu tego czasu? No, nastąpiło zrozumienie. Tak, co zrozumiało? Co zrozumiało? Myśl, mózg nie może rozumieć. Myśl jest jak komputer, umysł ludzki jest jak komputer, który działa w sposób mechaniczny. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To, co rozumie, to rozumie świadomość.
która nie jest twoją prywatną własnością, nie jest moją prywatną własnością. Należy do całej ludzkości. To jest fakt. To jest bardzo ciekawa, fascynująca metoda pracy ze strachem, dlatego, bo zwykle taką naturalną reakcją w momencie strachu jest jeszcze większa panika, chęć ucieczki, schowania się, a tu jest otwarcie się, pełne otwarcie świadomości, jakby medytacja nad tym strachem. Rzeczywiście użycie świadomości, spotkanie się odważne, spotkanie się wojownika z tym strachem. Tak, dlatego że tutaj, tak jak zaznaczyłem, ten schemat można stosować w każdych dziedzinach życia, w każdym momencie. Separacja tworzy konflikt. Jeżeli odseparujemy się od czegoś, co tworzymy konflikt, jeżeli odseparujemy się od naszego sąsiada, tworzymy konflikt. Jeżeli wszelkiego rodzaju separacja to są konflikty. Tak. I możemy to zauważyć politycznie i obecnie. To jest tak jak spojrzenie z troską, miłością, z uwagą, ze skupieniem na to zjawisko strachu. Jeżeli powiesz skupienie się z miłością, z troską, nadajesz motyw. Chodzi o to, że prawdziwa uwaga, czy ten stan uważności, czy obecności nie może mieć motywu. A zbieram energię i przyglądam się strachowi, bo chcę się go pozbyć. Albo muszę strachowi dać miłość. Lęk jako taki nie istnieje. Jest ideologią, tak jak żadna ideologia nie jest prawdziwa, czy teoria, jakakolwiek teoria, czy płaska Ziemia, czy okrągła Ziemia, czy piąty, czy siódmy, dziesiąty wymiar. Teoria nie jest prawdą. Odpowiedź na nasze problemy zawsze jest i będzie rzeczywistość. Tak, zgadzam się. Jest to, na pewno nie należy patrzeć na strach jako na coś złego, od czego trzeba uciekać. Też jakby ani negatywne, ani pozytywne. Wszelka ucieczka tworzy separację, tworzy konflikt. Odruch ucieczki jest odruchem konfliktu, który tworzy jeszcze większy konflikt. I wszelkiego rodzaju separację, jeżeli chcemy pokoju z moim sąsiadem, muszę się do niego zbliżyć, muszę stworzyć, zredukować dystans między nim a mną. I wtedy dopiero jest możliwość spotkania, bycia, zrozumienia. To, co jest ciekawe, że w momencie, kiedy godzimy się z naszym sąsiadem, pojawia się poziom zrozumienia, a także pewien poziom miłości. Prawda? Czyli tutaj generalnie człowiek jako jego życie jest i proste, i skomplikowane. Skomplikowane, bo dotykamy wielu odrębnych, odseparowanych rzeczy, ale jednocześnie możemy je doprowadzić do porządku, tylko i wyłącznie traktując jako całość. I tu warto podkreślić kilka podejść, w zasadzie 3 podejścia 3 różnych cywilizacji do życia. Pierwszym jest oczywiście nasz zachodni świat. Jest to świat konstrukcji, construct. Konstrukcja, która składa się z poszczególnych części. I rozbieramy te części, tak jak na przykład naukowcy rozbierają atom, dzielą je na części, przyglądają się poszczególnej części i tak dalej, i tak dalej. Wszelkiego rodzaju separacja czy odłączenie, oddzielenie tworzy konflikt.
A więc jesteśmy cywilizacją konfliktu, cywilizacją separacji. Jeżeli patrzymy na ludzką psychikę, patrzymy świadomość, podświadomość, nadświadomość, cokolwiek jeszcze wymyślimy na ten temat, natomiast człowiek tylko i wyłącznie może być uzdrowiony i uleczony, jeżeli bierze siebie całkowicie, totalnie, jako całość, nie jako kompleks wielu rzeczy, tylko jako całość. I wtedy dopiero możemy mówić o uzdrawianiu. Drugą taką cywilizacją jest cywilizacja indyjska, wedyjska, która mówi o tym, że Bóg rozszczepił się na wszystkich nas, na ileś tam bilionów w tej chwili istot. I w każdym z nas jest Bóg. Czyli w Indiach na przykład, jeśli ja powiem, ja jestem Bogiem, nie jest obrazoburcze to, co się spotyka w naszej cywilizacji, gdzie ja powiem, jestem Bogiem, to zaczną we mnie kamieniami rzucać, prawda? W Indiach nie. Jest to rozszczepienie. Nie to, że ja mam pierwiastek Boga, tylko jestem Jego częścią, jestem Jego całością. Również Jego całością. Również Jego reprezentantem. Trzecia cywilizacja to jest cywilizacja azjatycka, chińska. Jest to cywilizacja, która traktuje życie i człowieka jako coś organicznego, coś harmonijnego. Stonoga nie musi myśleć o tym, jak ma chodzić, bo musiała myśleć o każdej nodze i prawdopodobnie nie ruszyłaby z miejsca. Motyl nie musi myśleć o tym, że ma latać, po prostu lata. Wszystko działa w pewnej harmonii, prawda? Czyli mamy tu kilka podejść różnych cywilizacji, różnych kultur do życia i rozwiązywania problemów w życiu. Natomiast to, co dla mnie jest istotne i wtedy, kiedy u mnie zachodzi przemiana i uzdrowienie, to wtedy, kiedy traktuje się w sposób całkowity, nie jako umysł, nie jako ja oddzielne, tylko jako całkowity. A kiedy mogę być całkowity? Tylko tu i teraz. Tylko w tej chwili, w której jestem. Nie może to być wymuszone, nie może to być zmotywowane przez teorię oświecenia. Kto wie, co jeszcze. Mogę tylko i wyłącznie być świadomym tu i teraz, całkowicie pozbawionej wysiłku takiej kryzysowej świadomości, pełnej takiego alertu, pełnej takiego tu i teraz, gdzie funkcjonowanie ego jest raczej niemożliwe. Myślenie niepotrzebne, zbędne myślenie jest po prostu nie funkcjonuje. To, że myślimy albo mamy tak zwany gadający umysł, jest związane też również pokazuje nam na nadmiar energii, który mamy, którego nie pożytkujemy. Ten pełen wrażliwości, takiego mobilizacji świadomości w chwili obecnej zupełnie bez wysiłku, jest odpowiedzią na to, czym tak naprawdę jesteśmy. Dlatego, że dlaczego ego tworzy, ego w zasadzie tworzy iluzję czasu, który tak naprawdę nie istnieje, bo z punktu widzenia psychologicznego mamy tu i teraz. Tak jak powiedziałem wcześniej, ego próbuje się zabezpieczyć. Strach,
który jest częścią ego, domaga się kontynuacji. My domagamy się kontynuacji, której nie ma. To każde biologiczne życie musi dojść do końca. Nie ma kontynuacji. I ten moment, ten koniec też będzie tu i teraz. A więc lęk i strach powoduje czas. Również, jeżeli zobaczymy ten proces, ruch z przeszłości, czyli pamięć do teraźniejszości, tworzenie obrazów przyszłości, jest myślą. A więc myśl jest czasem. W rzeczywistości istniejemy zawsze, tu i teraz. I ten ekran się modyfikuje, ale jest zawsze tu i teraz. I kiedy nastąpi koniec naszego biologicznego życia, jest to koniec wszystkiego, a więc oczywiście mamy teorię pod tytułem reinkarnacja. Pocieszamy się na różne sposoby. Pocieszamy się, że mamy duszę, która pójdzie do nieba. Tam spotkamy Boga, rodzinę. Jest to pocieszanie się. Spójrzmy, tylko i wyłącznie fakty mogą człowieka i rzeczywistość może człowieka uleczyć. Tylko rzeczywistość zobaczenia struktury strachu, jego iluzji i że strach jest tak naprawdę teorią, wyzwala nas. I kiedy nie używamy słowa strach, kiedy czujemy się zaniepokojeni, od razu powstaje słowo strach, wzburza to naszą energię, tworzy się zamieszanie, potworne cierpienie, sytuacja konfliktu, paraliżu, a w związku z tym praktycznie atakujemy własny umysł, własny organizm, tak jakbyśmy dokładnie podłączali się pod prąd i niszczyli się nawzajem. A więc wszelkie teorie nie mogą być prawdziwe. Odpowiedź na wszelkie teorie jest tu i teraz. I obserwacja rzeczywistości w tu i teraz. I to jest najważniejsze. Jeśli masz jakiegokolwiek nauczyciela, którego bardzo cenisz, a chcesz go zrozumieć, to redukując dystans, również redukujesz teorię. Zaczyna widać rzeczywistość nauczania, a nie nauczyciela, który naucza cię o rzeczywistości. Czyli to jest to, co warto podkreślić, to w naszych problemach, a szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie ludzkość stanęła w obliczu totalnego szaleństwa, korupcji, wojen, warto zauważyć, że jeżeli istnieje konflikt zbrojny między dwoma krajami, to rzeczywistość, skupienie się na rzeczywistości. Ludzie zabijają ludzi. To jest fakt. Tak. Kończy nam się czas, także nie będziemy musieli zakończyć za chwilę, żeby nam nie przerwało nagle w środku. Także chcę Ci bardzo podziękować za Twoją ciekawą wypowiedź. Myślę, że będziemy kontynuować to jeszcze w przyszłości. To dzięki. Jestem otwarty, dziękuję.